To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli odkąd pamiętasz, odczuwasz samotność na bardzo głębokim poziomie. Masz wrażenie, że cały czas brakuje Ci czegoś do szczęścia. Nie potrafisz zarabiać dobrych pieniędzy, a jednocześnie cieszyć się ze swojej pracy. Może czujesz, że brakuje Ci mocy i sił witalnych w ogóle do życia, a może też obawiasz się w ogóle odejść ludzi ze swojego życia i przeżywasz odejścia ludzi ze swojego życia na bardzo głębokim poziomie, a może w ogóle nie wchodzisz w bliskie relacje z innymi ludźmi, aby właśnie nie doszło do tego rozstania. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I dzisiaj chciałabym się ponownie skupić na bardzo właśnie ważnym temacie, jakim jest odczuwanie samotności na bardzo głębokim poziomie i takie poczucie takiego braku i pustki w naszym sercu. I to jest kolejne nagranie na temat samotności, które jest na moim kanale, więc jeżeli nie miałaś okazji obejrzeć poprzedniego, to umieszczę do niego linka pod tym nagraniem, też zachęcam Cię do obejrzenia. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić szerzej, nie tylko właśnie na takim głębokim odczuwaniu samotności, ale także na tych wszystkich innych aspektach, o których wspomniałam, czyli w ogóle takiego ciągłego poszukiwania czegoś do szczęścia, że nie czujemy się w pełni mocy, w pełni sił witalnych, w pełni w życiu, że nie potrafimy zarabiać dobrych pieniędzy, a jednocześnie cieszyć się z naszej pracy, że w ogóle mamy takie poczucie winy cały czas w naszym życiu i w ogóle potwornie boimy się rozstań, odejść ludzi z naszego życia i przeżywamy te rozstania na bardzo głębokim poziomie, a może nawet nie wchodzimy w takie bliskie relacje, żeby w ogóle do tych rozstań nie doszło. Bo jeżeli doświadczasz któregokolwiek właściwie z tych aspektów, a jeżeli jest ich więcej, no to już jakby prawdopodobieństwo jest bardzo duże, że w brzuchu u swojej mamy nie byłeś sam. To znaczy, że miałaś jakieś rodzeństwo bliźniacze. I temat jest bardziej taki głęboki i odczuwamy właśnie taką pustkę i brak, gdy byliśmy właśnie z naszym rodzeństwem w brzuchu u mamy dłuższy czas. Bo gdy byliśmy przez krótki okres, to możemy odczuwać te wszystkie aspekty, o których powiedziałam, troszeczkę słabiej, ale to też jest oczywiście bardzo indywidualna sprawa. Natomiast nie wiem, czy Ty też jakby doświadczyłeś takich informacji od znajomych, a może sama tego doświadczyłaś w momencie, kiedy byłaś w ciąży, bo ja na przykład od wielu moich koleżanek, które robiły wstępne pierwsze USG, właśnie będąc w ciąży, słyszały od lekarza, że lekarz na USG widzi więcej niż jeden zarodek, ale mówi: a proszę się tym nie przejmować, najprawdopodobniej ten zarodek się wchłonie. No i zwykle tak się dzieje. I w ogóle temat nie jest taki bardzo popularny jeszcze, a szkoda, dlatego że na poziomie duszy nasza dusza spotkała się z inną duszą. Spotkała się albo na bardzo krótki czas, albo nawet na dłuższy czas. I wtedy na przykład już matka wie, że był jakiś drugi zarodek, czy nawet drugi płód i doszło do jego obumarcia już później w ciąży. Natomiast bardzo często jest tak, że w ogóle kobiety sobie zupełnie nie zdają sprawy z tego, że w swoim brzuchu nosiły więcej niż jedno dziecko. I ten temat, jeżeli jest dla Ciebie interesujący i chciałabyś go bardziej zgłębić, to bardzo Ci serdecznie polecam taką książkę Dramat w łonie matki, utracony bliźniak. Jest to pozycja małżeństwa Austermanów i to małżeństwo bazowało oczywiście na wielu badaniach i udowodnili, że minimum co 10. ciąża jest ciążą z więcej niż jednym dzieckiem. I temat, mówię, nie jest jeszcze tak bardzo popularny, a bardzo mocno wpływa na nasze życie. I w momencie, kiedy właśnie odczuwasz takie emocje, o których wspomniałam, to może być bardzo mocny sygnał, że temat również dotyczy Ciebie.
Jak się okazuje, temat dotyczy także mnie. I ja o swojej historii akurat dowiedziałam się w trakcie ustawień systemowych. Po prostu ta informacja się pokazała. Natomiast ta informacja do mnie przychodziła wielokrotnie i jakoś nie potrafiłam się nią zająć. Aż w końcu doszło do takiej sytuacji, że moje ciało, można powiedzieć, w pewien sposób wymusiło na mnie zaopiekowanie się tym tematem. A okoliczności były takie. Już jakiś czas temu właśnie mój partner musiał wyjechać na dłuższe szkolenie. Dłużej go nie było w domu i wiedziałam, że ta rozłąka będzie trwała po prostu długo. A dodatkowo jeszcze byłam na szkoleniach, na warsztacie takim bardzo głębokim pracy ze sobą i nagle pewnego dnia obudziłam się rano zupełnie bez sił, z wysoką gorączką, że nie byłam w stanie uczestniczyć w ogóle w tych warsztatach. I to zmusiło mnie do tego, aby pozostać w łóżku, aby pozostać sama ze sobą. I pamiętam, że zupełnie wtedy nie zdawałam sobie jeszcze sprawy, że może mieć to jakikolwiek związek w ogóle z moim bliźniaczym rodzeństwem. Natomiast skontaktowanie się z moim sercem oraz rozmowa z moją przyjaciółką pokierowała mnie właśnie na ten temat, dlatego że samotność wtedy właśnie, ta, która została, można powiedzieć, troszkę wywołana przez tą rozłąkę z moim partnerem, właśnie przywołała ten temat tej pustki, tego braku związanego właśnie z nieobecnością mojego nienarodzonego rodzeństwa. I początkowo wydawało mi się, że to był jeden bliźniak, natomiast kiedyś przeprowadzając jeszcze taką głęboką medytację regresyjną, pokazał mi się mój bliźniak jako jedna osoba, ale takie dwie osoby w jednej. W zasadzie od razu zobaczyłam jako takich dwóch braci i odkąd właśnie doświadczyłam tej medytacji regresyjnej, no to tak myśląc o moim bliźniaku, to zawsze myślę, że to są moi bracia, którzy mi kibicują, mam taki team moich braci, którzy zawsze są ze mną. No ale wracając do tej historii, bo wtedy jak właśnie nagle moje ciało poczuło się takie totalnie bez sił, jeszcze wysoka gorączka, no to postanowiłam zostać w łóżku i jak właśnie doszła do mnie ta informacja, że być może jest to takie zaproszenie mojego ciała właśnie do pracy z bliźniakiem, no to postanowiłam wziąć poduszkę i tak się bardzo do niej blisko przytulić, bardzo mocno, tak do piersi, do brzucha. I tak leżąc na boku i przytulając się właśnie do tej poduszki, wyobrażałam sobie, że przytulam się do tych moich bliźniaków, do tych moich braci, że wreszcie jesteśmy razem. Bardzo dużo się pojawiło wtedy łez, bardzo dużo pojawiło się bardzo różnych emocji, takich, że ja jakby nie jestem godna, żeby w ogóle żyć, że dlaczego ja zostałam, a oni odeszli. Więc pozwoliłam tym wszystkim emocjom być. Już też przygotowana przez wiele warsztatów i szkoleń w ogóle do pracy z bliźniakiem, byłam w stanie przejść i tak przyjąć do serca te wszystkie emocje i pozwolić im być. I pozwolić, aby właśnie ta luka, ten brak, ta można powiedzieć taka dziura w sercu się wypełniła. No bo to się okazało, że wieczorem, po całym takim dniu spędzonym właśnie w tym procesie, nagle poczułam się jak nowonarodzona. Nagle nie miałam gorączki, byłam w pełni sił witalnych, a następnego dnia już normalnie uczestniczyłam w szkoleniu, na które przyjechałam. I też jeszcze sobie przypominam, że brałam udział właśnie w takim warsztacie typowo poświęconym w ogóle pracy z bliźniakiem. Jeżeli dobrze pamiętam, to było to zanim właśnie ta sytuacja się wydarzyła w moim życiu, właśnie z tą gorączką i z byciem samej w łóżku. I wtedy ten warsztat w ogóle na mnie nie podziałał, to znaczy zupełnie nic na nim nie czułam. I oczywiście tak to zinterpretowałam i teraz też tak to widzę, że to nie był jeszcze ten moment, że potrzebowałam po prostu w odpowiednim, w swoim czasie właśnie ten temat dotknąć. I
wiem, że ten temat jest bardzo popularny ze względu na to, że też prowadząc wiele ustawień systemowych, właśnie temat bliźniaka się bardzo często pokazywał. I nawet miałam taką myśl, żeby przeprowadzić Cię tutaj właśnie w trakcie tego naszego dzisiejszego spotkania przez właśnie taki głębszy proces spotkania z bliźniakiem. Natomiast teraz poczułam, że potrzeba do tego troszkę większego przygotowania, więcej czasu i też takiej pracy ze sobą, aby ten proces rzeczywiście był dla Ciebie skuteczny. Więc teraz sobie pomyślałam, że mogę właśnie nagrać taki moduł na temat spotkania z bliźniakiem w kursie, który planuję przygotować i będę go wypuszczać po wakacjach. Więc jeżeli temat Cię interesuje, to proszę zostaw komentarz, zostaw taką właśnie informację pod tym nagraniem, żebym wiedziała, że jest to właśnie temat dla Ciebie ważny i że warto, żebym umieściła właśnie taki moduł w moim szkoleniu, które będę po wakacjach wypuszczać. Natomiast jak sobie możesz teraz poradzić z tym tematem i jeszcze samodzielnie w ogóle się przygotować do tego procesu, bo na sobie zauważyłam, że właśnie może być to bardzo długotrwały proces i potrzeba do niego przygotowania. I nawet teraz tak mocno poczułam, że właśnie bardzo dobrze, że mamy jeszcze do jesieni kilka miesięcy, bo właśnie będzie to idealny czas na to, żebyś mógł do tego procesu jak najlepiej przygotować. A teraz właśnie możesz ten temat tak zaopiekować, że przede wszystkim najpierw skontaktować się ze swoim sercem i taki kontakt głęboki ze swoim sercem najlepiej przeprowadzać właśnie najpierw wykonując koherencję serca i umysłu. Koherencję serca i umysłu umieściłam też już w jednym z moich nagrań, w zasadzie jednym z pierwszych moich nagrań. Umieszczę do niego linka pod tym nagraniem, więc warto, abyś z niego skorzystał właśnie w tym głębokim połączeniu się ze swoim sercem. Bo jak połączysz się właśnie ze swoim sercem, to masz dostęp do swojej super intuicji i wtedy możesz zadać pytania swojemu sercu. Po pierwsze, czy właśnie ten temat Cię dotyczy, czy w Twoim życiu, czy właśnie w brzuchu Twojej mamy byłaś jeszcze z kimś, czy był to brat czy siostra, a może bracia i siostry. Też możesz zawsze zapytać, ile było tych dodatkowych dusz razem z Tobą. Możesz też zadać pytanie o imiona. I następnie, jak już uzyskasz tą informację, to możesz tak symbolicznie zapalić tyle świeczek, ile właśnie tych duszyczek z Tobą było w brzuchu u mamy i spędzić z nimi czas. Tak zaprosić je w ogóle do swojego życia, bo bardzo jest ważne, że jeżeli ta dusza była w naszym życiu, nawet przez moment, to ona ma prawo przynależeć. Jest w naszej rodzinie, należy do naszej rodziny i należy ją wliczać. Zatem możesz właśnie spędzić taki czas ze swoją siostrą, bratem, braćmi, siostrami i opowiedzieć im o swoim życiu. Opowiedzieć, jak to Twoje życie wygląda, jak wyglądało. Może opowiedzieć o wielu sytuacjach, które miały miejsce w Twoim życiu. Tak jakbyś właśnie widział właśnie z siostrą czy bratem, o którym właśnie nie wiedziałeś i nagle Cię odwiedził. I potraktuj to jako właśnie takie odwiedziny brata, siostry bądź braci, sióstr. I spędź tyle czasu, ile potrzebujesz, opowiadając o swoim życiu. I też dobrze jest, jak właśnie będziesz już pamiętać o tym, że masz jeszcze dodatkowego brata, czy siostrę, czy braci, czy siostry i będziesz je wliczać i będziesz o nich pamiętać i będziesz pamiętać, że właśnie nie jesteś sam, że masz zawsze ich w swoim teamie, który Ci kibicuje. Bo czego ja się jeszcze dowiedziałam właśnie w trakcie tej głębokiej medytacji regresyjnej, o której powiedziałam, gdzie właśnie spotkałam się z moimi braćmi, to jak zadałam im pytanie, co w ogóle chcieliby mi powiedzieć, czy chcą się czymś ze mną podzielić, jakąś radą odnośnie na przykład mojego życia, to uzyskałam taką informację od nich, że powinnam przestać traktować życie tak poważnie.
że w życiu się trzeba bardziej cieszyć, radować, więcej śmiać. I wtedy to życie jest dużo lżejsze i przyjemniejsze. I oni też tego dla mnie chcą. Chcą, żebym właśnie była zawsze szczęśliwa, zawsze się uśmiechała i czerpała właśnie z życia jak najwięcej radości. Więc ten przekaz chciałam właśnie Tobie również przekazać, bo myślę, że on jest bardzo uniwersalny i może posłużyć każdemu. I jeżeli to nagranie Ci się spodobało, bądź poprzednie nagrania, to zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli masz ochotę postawić mi kawę, to zapraszam Cię do portalu Supi. Umieszczę do niego linka pod tym nagraniem. Będę wdzięczna za każdą kawę czy wyrazy uznania. A teraz bardzo Ci serdecznie dziękuję za uwagę i przesyłam Ci dużo miłości.